Witam serdecznie na moim kanale YouTube. W te majowe, zimne popołudnie. Aura nie dopisuje, dzisiaj pada deszczyk, więc dzisiaj z racji tego, że miałem wiele pytań, jak ta moja ptaszarnia malutka wygląda wewnątrz, to kręcę dzisiaj w środku. Jak widzicie zresztą sami. Więc tak, wymiar mojej klatki jest taki dosyć, no niewielki moim zdaniem, można byłoby zrobić większą, ale pierw powiem jakie są wymiary, a potem będę mówił co bym zmienił, czego bym na pewno nie zrobił drugi raz, wbrew pozorom. Więc wymiar jest ogólnie rzecz biorąc, patrząc po wymiarach zewnętrznych, to jest 2,5 metra szerokości, 5 metrów po długości, do 1,90 m jest tutaj, spad jest za 1,80 m ustawiony, czyli tam od strony prezent budynku jest 1,80 m. Dach jest pokryty pleksą dziesiątką, tą membranową, tak, czy jak to się fachowo nazywa, nie pamiętam teraz. Jak wykorzystuję tutaj przestrzeń, tutaj jak widać, no, z jednej strony mam klatki, tutaj mam 12 klatek z 2GR-u ustawionych, 120. Na całej tej ścianie praktycznie to mieści. Większość klatek jest połączona ze sobą, czyli praktycznie robię 6 segmentów z tego. Tylko tu nie zrobiłem, bo nie chciałbym się w tym kopać na zimę. No i większość ptaków hoduje tutaj rozleżą na klatkach. Przez zimę też stare ptaki tutaj zimują mi też na klatkach. Po prostu wyciągam te przedziały, no i się robi z tego przelotka na 2,40. Wydaje mi się, że to jest dosyć sensowne rozwiązanie przy optymalnym zagospodarowaniu miejsca w hodowli ptaków. Za moimi plecami mam taką boilerę, wylotkę, zwał jak zwał. Jest dzielona teraz na pół, tak de facto naprawdę jest dzielona na pół, ale z racji tego, że są lęgi i niektóre pary no nie chcą mi tutaj lęgować. Nie wiem dlaczego, nie będę tego dochodził, ale jestem przygotowany na to. Zrobiłem przedziały, mam tutaj teraz zrobione raz, dwa, trzy, no 3 boksy, można zrobić jeszcze 4, ale nie widzę takiej potrzeby na chwilę obecną, bo reszta para albo nie chce lęgować, bo samice też zmieniłem, ale większość lęguje, coś tam już przeparzam też te ptaków, bo mam jajka gdzie indziej podłożone, coś ptaków porozdzielonych, tu mam na dole 3 czerwone, też mam, ale tak do zabawy, miało być fajnie i przyjemnie, a jednak nie jest, tak to wszyscy mówią, no ale tak to czasami bywa. Ale tutaj mówimy teraz o tych klatkach, tak, wszystko na stojakach ustawione. Jeden mam oryginalny kupiony, drugi raz go nie kupię, nie polecam, bo kosztuje 600 zł za kawałek blachy. Drugi mam nieoryginalny robiony, a pozostałe mam zrobione z drewna, z kantówek 4x4, wycinanych frezarką, najprostszą, z Parkside'a za parę złotych i też to spełnia swoją funkcję i kosztuje 50 zł, a nie 600, nie? No ale jak ktoś chce mieć wszystko oryginalne, zachęcam. Też chciałbym mieć wszystko oryginalne, ale też nie chcę wydawać pieniążków na wszystko. To temat klatek mam omówiony, no tak jak widzicie, nie? Tu mam pojedyncze poidła, bo tam część poszła do mycia, gdzie mam jeszcze podwójne. To wynika z tego, że pobierałem niektóre poidła, jak przedzielam ptaki, nie? Tak tutaj. Mam przedzielone ptaki, bo spóźniłem się ostatnio. Samiec zjadł pierwsze jajko od samiczki. Dziękuję mu za to, siedzi teraz sobie tu osobno. Oczywiście oprócz tego, że stosuję te kraty odgrodowe, czyli zwykłej tej siatki powiedzmy, no mam też te standardowe płyty, którymi dzielę klatkę na mniejszą, nie? Ale te odgrodówki też kupiłem, przydzielam samce i nie sprawia to mi żadnego problemu. Na zewnątrz jeszcze z tej części boilery, jak widzieliście zdjęcia, jest wylotka zrobiona. Wylotka powstała w zeszłym roku i wylotka powstała z pierwszej wersji tej klatki, tak, bo miałem okna zrobione, które dzieliły się praktycznie, na jednym segmencie były 2 okna tak otwierane, ale zmieniłem to tak w sumie na 2 duże wahadłowe okna, a pozostałą część osiadkowaną wykorzystałem sobie na wylotkę.
No po prostu nie, szkoda było marnować materiału, siatki, drewna. Pozbijałem to do kupy i wyszło gdzieś tam 1,5 metra na im plus, na zewnątrz. Zewnętrzna część zobjechana maską siatkującą, więc ptaki czują się komfortowo. Okna mam z prawej, powiedzmy od zachodu i od wschodu mam drzwi. Czego bym nie robił, co bym zmienił? Na pewno nie robił tego wyższego, bo jest problem potem z opaleniem ptaków. Zauważyłem, że te ptaki jednak na takich niższych boilerach, przynajmniej u mnie, to jest moje doświadczenie, nie mówię, że ktoś ma inaczej, może ktoś ma inaczej, ma inne doświadczenia. Zrobimy na pewno większą, ale w kontekście tego, że szerszą, głębszą. Te takie 3 metry, moim zdaniem, to jest minimum na te 5-6 metrów długości, na taką normalną hodowlę, bo ja przypominam, ja nie żyję z ptaków. Dla mnie ptaki to jest hobby, chociaż te ptaki też mnie, powiem wam, bardzo często mnie irytują i chyba tylko kolega Heniek wie, jak się mnie to czasami irytuje, no bo też mi zależy, żeby ptaki trochę porozmnażały, ale to mniejsza z tym, no. Na razie już mi przeszło znowu, jest już ok, syndrom nerwicowy mi przeszedł, możemy działać dalej, trzeba robić zawsze to, co się lubi, więc robimy to, co się lubi i na tym rzecz polega. To ma mi sprawiać przyjemność, a jak nie będzie sprawiać przyjemności, to trzeba się zastanowić, co zmienić, a może zmienić ptaki, a może zmienić po prostu całkowicie zainteresowanie, chociaż to akurat mi nie grozi. To akurat mi nie grozi, czyli tak, 6 metrów na 3. Wysokościowo nie zmieniałbym nic, ale jak ktoś chce podnieść do góry, da jak najbardziej. No wiadomo, siatka musi być, musi nas to oddzielać. Z początku dawałem sobie ten poliwęglan, falisty. Oczywiście przyrzedziłem na kasie. No i zmieniłem w tym roku już na tę komórówkę. Przyrzedziłem, no bo kupiłem najtańszy z tych marketów, a trzeba było kupić ten już granodporny. Przede wszystkim no jest problem z dostawą, bo to jednak jest 3-metrowe, 3,5 metra, 3 metry trzeba liczyć, bo trzeba też wyjść poza obręb klatki. Wszystko jest wykonane z drewna, podłoga jest wykonana tutaj z OSB, tak, OSB to jest, tak, z płyty, chyba 36 mm, półosadowione to jest na kostkach, do 40 cm powyżej spongu pogórniczemu, zdradzę swój zawód. No tak, no nie było, musiało być to 3 metry, ten korytarz bym zrobił, może ten korytarz bym zostawił takiej samej wielkości, tylko te karmidła bym sobie zrobił takie nowoczesne, jak wszyscy mają, nie? Czyli, bo ja to teraz dowieszałem na siatkach, wieszanie siatek nie jest, moim zdaniem, prywatnym nie jest dobrym rozwiązaniem, natomiast bardzo dobrym rozwiązaniem jest wieszanie, jeżeli chodzi o chów boksowy, co zauważyłem, na boksach, wieszanie gniazd na siatkach w środku, nie na zewnątrz. One muszą być w środku według mnie. Z prostej przyczyny. Dam prosty przykład, możesz nie każdemu się to spodobać, ale to jest tylko tam moja jakaś konkluzja. Miałem parę, która gniazdowała mi na klatkach. Tam jest, no niszczył jajka, nie? No było ciężko, to tam ciężko. No nie jest ciężko, tylko trzeba po prostu być systematycznym i nie dopuszczać do sytuacji, żeby samiec tam, jak już wiemy, że on niszczy, to te jajka, żeby no tam dopuszczać po prostu, nie? Samica go będzie widzieć i ona będzie siedzieć na jajkach. Powiesiłem tutaj gniazdo w środku, przyłożyłem je na boks, zrobiłem sobie boks dodatkowy i co się okazuje? Mówił mi to Andrzej Wojtala, bardzo serdecznie się Andrzej pozdrawiam, to jest też chodząca encyklopedia, jeżeli chodzi o kanarki i bastardy przede wszystkim, polecam jego artykuły, są mega zarąbiste, jeżeli ktoś chce zacząć ze bastardami, po Czyżu, po Szczygle, pięknie opisane, Andrzej pisał do Egzoty, Andrzej, zajebista robota, szapoba, to jest gościu, z którym po prostu mogę rozmawiać godzinami. Moja żona się denerwuje, jak dzwoni, bo to 40 minut jest takie bite z Andrzejem pogawędki o ptakach i o wszystkim ogólnie rzecz biorąc. Ale do czego zmierzam? Powiesiłem te gniazdo wyżej, czy inaczej, powiesiłem te gniazdo na tej siatce i te gniazdo według teorii Andrzeja, jeżeli samiec terytorialnie siedzi wyżej od gniazda, to on nie niszczy tych jajek. I powiem wam tak, że się zgadzam się z tym. Działa to. Na razie, przynajmniej na tej parze, samiec nie klupie tych jajek.
siedzi sobie spokojnie powyżej, nawet czasem na tym gnieździe siądzie. Jest na razie ok. Nie robiłem nic i jest ok. Czyli dobra, ale to miesza już znowu z tym. Jakby ktoś miał pytania, zapraszam. Mówię, te 3 metry na 6, wylotkę omówiłem, też wam już. Wylotka jest moim zdaniem super sprawą, zwłaszcza w jesiennej porze, żeby ptaki łykały słońce. Słońce też wybarwia, przypominam, tworzy witaminę D3. W tych pierwszych porannych, w tych pierwszych dniach wiosny też będzie super, bo przypominam, że ptak potrzebuje tej witaminy, żeby syntezować wapnie bodajże, tak? Dobrze mówię? Jacek, przypadek poprawnie, jeżeli się pomyliłem. No i ogólnie rzecz biorąc, no ja się nie jest tak znowu dobrze, inaczej, wypuszczać te ptaki na zewnątrz, jeżeli nie jest się, to nie ma się tego suniętego, tą siatką maskującą od wszystkich stron, bo ja mam tylko tak jakby tył i boki, a od frontu tutaj od budynku mam nieodsunięte, to wierzcie mi, że kolega z krzywym dziobem jest częstym gościem. Na siatce zawiesza się, troszkę mnie ten ptak denerwuje, ale z tego co widziałem, to on przylatuje mi na tą taką klatkę z kamerkami, tam też przylatuje bytować. Przy drobniejszych ptakach, co zauważyłem u siebie, bo mam jeszcze na tą małą wojlerkę, ja na niej czyżę, może to zabrzmi trochę dziwnie, no ale przylatuje tu też sowa. Sowy też przylatują, nie tylko krzywe dzioby atakować, ale sowa też przylatuje i też potrafi robić spustoszenie czasami i są z tego tytułu problemy. Ale dobra, co bym jeszcze mógł tutaj wam powiedzieć, co bym zmienił, a teraz bym już tego na pewno nie kupił. Klatki. Zachwalałem kiedyś te klatki, te dwugierki, ale wydaje mi się, że one są fajne, bo przede wszystkim klatki plastikowe wtedy są fajne, bo ja je wyciągam po lęgach, biorę na trawnik, wyciągam karszera, wyciągam swoje magiczne środki do dezynfekcji, no i napierdzielam po nich wodą, no i je czyszczę. Tak samo potem robię też na wiosnę, przerzucam takie na chwilę na wojlerę. W międzyczasie potem przy pomyciu zakrapiam je iwermektyną, bo będę teraz tylko iwermektyną działał, zakrapiał najprostszy, stary, sprawdzony sposób. Dlaczego nie pytajcie, zapytajcie innych weterynarzy. Nie kupiłem jej przez to, że tutaj te zameczki, wszystkie tutaj te domknięcia przy wkładaniu to no rozjeżdża się, blokuje wkładanie. One nie są dobrze wykonane, nie są aż tak dokładnie mega, że zachodzą na siebie te drzwiczki. Zauważyłem też, że te drzwiczki, nie wiem, czy jak ptaka coś spłoszy w nocy, tak przywali, że umie tu nogę wsadzić, to jak w nogę wsadzi, to jest pozamiatane. Dlatego kolega mi też doradził typkami to zaciągać. Miałem taki przypadek, zeszły rok byłem w Hiszpanii notabene. No szkoda, no ale to co zrobię, no nic nie zrobię. I przede wszystkim te klatki są małe. Wbrew pozorom na szczegóły, moim zdaniem, są małe. Czemu tak myślę? Bo mamy z polskiej firmy Amada Dog, pierwszą klatkę, którą miałem z plastiku, nie wiem jak się ten plastik nazywa, nie tleniony, tylko jak się nazywa? Ktoś mi podpowie, nieważne. Jak ktoś będzie wiedział, nie w komentarz zostawić. W każdym razie robimy sobie klatkę na zamówienie, tak sama długość 1,20 m, tylko zrobimy sobie na przykład 60 na 60, nie? Albo na 50. Położymy do góry 50 cm, mamy ją też z plastiku, ten front jest wyższy, jest ta klatka głębsza, ten ptak ma więcej tego miejsca na latanie po prostu. I ten ptak zupełnie inaczej wygląda potem na tej klatce. W klatce masz od razu oświetlenie, tutaj tego oświetlenia nie masz, trzeba kombinować, przyciągać przez te klatki, ustawiać to. No nie do końca w tym wypadku jest to fajne rozwiązanie w tym, oczywiście. Amadok jest to fajne, bo sobie zamówisz jakie światło chcesz, jakie spektrum i chyba tak zrobię, o ile nie wpadnę na zarąbisty pomysł, żeby zrobić sobie to samemu, bo też takie pomysły miewam, a ja lubię rzeczy robić sobie sam. Ta klatka była cała zrobiona sama przeze mnie i pewnie trochę bym konstrukcyjnie zmienił, tak wam mówiłem, ale też dużo się przy niej nauczyłem, dużo sprzętu kupiłem, bo kupiłem sobie i głośnicę do tego i potem po kolei sobie zakrętaki kupowałem, wkrętarki, rzeczy, które przydały mi się podczas prac z tą klatką,
i które przydawały mi się do życia codziennego. A już potem, jak już sprzedawałem jakieś ptaszki, no to kupowałem sobie za ptaszki na sprzęt, nie? No nie, jakieś tam... Lubię też dobry sprzęt, nie oszukujmy się, ale nie kupowałem niczego z Festula, tylko z Divolta, z budowlanej firmy. Rewelacyjne narzędzia robią, mogę polecić komuś. Czyli te klatki. Na pewno bym te klatki teraz pociągnął na tych stojakach do góry. Do samej góry bym to pociągnął. Jeszcze po siatce ostatnio został kibuś. I pod spodem zrobił sobie, i tak sobie zrobię na pewno, bo te klatki dodaję się do sprzedania. Zrobiłbym sobie szuflady. Na karmę, na to każdym segmencie jakieś półki czy szuflady, żeby była karma, żeby jakieś takie akcesoria, których używam i one były odgrodzone, bo na razie to jest wszystko położone pod tym, ale to tam powiedzmy sobie z czasem do tego dojdziemy. Bo to też jest, wydatek jest duży wbrew pozorom, bo ta klatka kosztuje 400 zł, a na zamówienie no to już mówimy o innych kwotach, nie? Koło chyba, nie chcę teraz nikogo ukłamywać, 600-700 zł, razem z frontami oczywiście, nie? Bo fronty zamawiałem sobie na Animal Sosonowie z tej pierwszej klatki. Jest to też dobry sklep, idzie te fronty kupić na wymiar, podocinać. Najistotniejsze jest to, żeby te klatki były na tyle kompatybilne i mobilne, że wyciągacie sobie z boilery z domu, gdziekolwiek na dwór je myjecie, nie? Bo można kupić sobie całe segmenty z Gabi de Italia, bo tych producentów jest multum, ale teraz, szczerze powiedziawszy, poszedłbym coś polskiego już tak, jeżeli ja miałbym wybierać, to znowu bym wziął polskie, chociaż to też nie, na początek nie są złe, żeby przybadać z ptakami. No przede wszystkim, jak one mają wadę, one są łączone tutaj też jeszcze, nie? One się rozchodzą. Jednak jak połączymy te klatki ze sobą, to one no jakoś nie przekonuje mnie już teraz, ja to użytkuję tych klatek, użytkuję te klatki już 4 lata i wolałbym większe klatki. Widziałem te ptaki na innych klatkach też, z Gabi de Italia widziałem te klatki. Ten wymiar, głębokość wydaje mi się no, za mała. Tak jest moje zdanie, ale czas pokazuje, że czasami trzeba rzeczy zmieniać i udoskonalać, nie? A jeżeli ktoś coś robi po to, żeby mieć hobby, no to ja nie widzę przeszkód, nie? Na tych pieniążkach, co zarabiam, to nie będę spał, tylko coś trzeba z nich zrobić. No i bawić się w to, nie? Dla mnie to jest czysta zabawa. Ja będę zawsze powtarzał, zachęcam do hodowli ptaków, kanarków, szczygów, czyży, gili, czegokolwiek tam chcecie sobie hodujcie. Nawet możecie sobie wróble hodować, jak chcecie, wam się to podoba i nie przeszkadza wam to tutaj w jakimś tam stopniu. Ale też takie śpiewające są ładne. No każdy teraz są modne miękkojady, jakieś inne, nie wiem, nie znam się na tym, no nie chcę mi się na tym znać. Mi się podobały szczygły i będą mi się podobać, pomimo tego, że tak jak mówiłem, czasami mnie denerwują. Już teraz mnie nie denerwują dzisiaj już. Lubię patrzeć, mam pięknego samca agatowego, jest przepiękny. Wczoraj robiłem mu taki research, bo będę go przekładał na jedną samicę i jest zarąbistym. Bardzo mi się podoba układ krzyża. Może nie jest największy, ale dla mnie robi robotę. On się ma mi podobać, a nie jakiemuś gościowi, który twierdzi, że only size is good, czyli tylko rozmiar ma znaczenie i ptak musi być duży. Nie, ptak nie musi być wcale duży, proszę Państwa. Tak ma być ładny, tak ma się Wam podobać. Wy macie czerpać radość z tego, że wyhodowaliście coś ładnego, to się ma Wam podobać. I macie to tak opowiadać, żeby zarazić tą urodą inne osoby. Bo nikt nie reklamuje tych podstawowych ptaków basic, tych dobrych cech, ale o tym zrobię jeden odcinek. Zrobię jeden odcinek o tych wszystkich wadach, które są na ptakach, które wszyscy twierdzą, że są top, bo to jest takie modne. Ja twierdzę, że nie. Mam prawo do swojego zdania. Nikt nie zabroni mi go wyrazić publicznie. Wtedy może któregoś ptaka wezmę do ręki i Wam pokażę, na czym polega rzecz moim zdaniem. Postaram się opisać profil wystawowy na tyle, ile go znam, a znam go już trochę bardziej niż dobrze. Może nie dobrze, nie? Ale na pewno go gdzieś tam znam. Jakby się ktoś zastanawiał, co podaję, to zdradzę ten sekret.
Ostropes. Ostropes plamisty. Gotowany przez 5 minut we wrzątku, potem 2 godziny stoi, odmaczam go, wiruję go na moim ulubionym urządzeniu domowym na Thermomixie. Czasami daję zakwaszacz do wody i podaję. Takie to lubią jeść, nie zostaje z tego nic, tylko te szupy tak zwane. Taki rzecz, którą przywiozłem też z Portugalii. Nie bawię się w mielenie, bo mi się nie chce. Robię taką, gotuję to na 2 dni, daję do lodówki. Taki to jedzą, są zadowolone. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ale patrząc po tym, jak się zachowują, no to jest okej, nie? Co jeszcze w klatce mam tutaj, ja czego nie powiedziałem. Tu z tyłu, jak widzicie, mam obrączki powieszone, gumowe, tablicę taką swoją, obrączki wiszą mi zwykłe. Robiłem sobie harmonogram, wisi też składania jajek, więc coś się dzieje na pewno. Mam pomiar wilgotności, tam z tyłu jest do odciągania wilgoci z powietrza. Nie używam tego tylko na jesień, ale to nie zdaję do egzaminu na takiej boilerze i zdawać nie będzie, bo za dużo, że tak powiem, lewego powietrza się tutaj zaciąga. Co jeszcze bym miał w tym temacie powiedzieć? No tu u góry mam wystawówki powykładane, tutaj staram się odpadać ptaki, jak coś im jest, ale już teraz ostatnio inaczej. Bo te tematy chorobowe też tutaj poruszamy w wszelaki sposób, czy ja poruszam. Przypominam, że nie jestem lekarzem weterynarii, ale ja wchodzę do wystawówki, ptaka zabieram go do domu, do szpitala. Szpital w domu w pokojowym temperaturze, gdzie ptak się nie musi dogrzewać jeszcze sam i tam potem się zastanawiam się, co z nim zrobić. Czym go leczyć, czym szprycnąć go, czym go wybielić. Czym go wybielić i jak go wybielić. Bo no nie oszukujmy się, że tak naprawdę przy schorzeniach grubszych albo nawet z tej koktyliozy przepatrzonej, to już potem trzeba dać kombo. To jest moje zdanie. I nikt go nie zmieni. Ale też nie mogę, wiecie, wam powiedzieć, róbcie tak i ktoś do mnie zadzwoni i powie, że mu ptak zdechł, bo ja tak powiedziałem. Nie. Nie będę mówił, co podaję, dlatego przy tej czarnej kropce, co Kubuś, przy tej czarnej kropce nie wchodziłem w te wszystkie wirusowe rzeczy z prostego powodu. Ja nie jestem lekarzem weterynarii, ja wam po prostu chciałem wyłożyć, jak chłop krowie na pastwisku, przyczynę tego. I kto chciał, to wyciągnął z tego to, co miał do wyciągnięcia, czyli ten temat żywieniowy. A ja nie będę nikogo przekonywał do tego, czy ja miałem rację, czy nie miałem racji. Może racji nie mam. Ale jeżeli to się u mnie sprawdziło, to ja mam inny prosty przykład. I powiem tę nazwę tego leku, to ci, co znają, to znają. Bardzo często ze strzała podawany już też Starter Mix. To jest lek na biegunkę w gnieździe, na mokre gniazda, czyli schorzenia coli związane z kolibakteriozą. I jeżeli dajemy to ptakom w dniu klucia już, to jest wysoce prawdopodobne, że dorosłe ptaki tego nie znają i nie będą chciały pobierać tej wody tak, w takich ilościach. No i pisklaki się odwadniają. No. To jest proste. To wynika też z pewnych obserwacji moich kolegów. Dlatego ja staram się podawać już praktycznie według swojego harmonogramu zakwaszanie i nic praktycznie, co witaminy teraz daję do wody jeszcze, nie? Na tej zasadzie. Już nie chcę mi się bawić jakiś tam grup. No i Dafor. Oczywiście Dafor podaję. Co jeszcze? No i to tyle chyba, nie? Jeżeli chodzi o moją klotę, wymiar tego tutaj po szerokości jest chyba 1,30 m środkiem. Chyba. Nie mierzyłem tego, nigdy się na to jakoś nie zastanawiałem, tak postawiłem to, czyli te wzmocnienie stropowe, tak poleci. To dzieli klatkę mi na pół, tu jest przedzielenie klatki na pół i tyle. Co jeszcze? Chciałbym nakręcić w najbliższym czasie jeszcze filmik o transportowaniu ptaków, bo ten temat też tutaj nie jest wykończony do końca. Chciałem obalić ten mit tutaj transportu ptaków. Chciałem pokazać, jak ptak zachowuje się w takiej transportówce. No ja wiem, że to jest drogie, bo to jest 2GR,
ale jak on się zachowuje, jeżeli on jest odsłonięty, odcięty od światła i od jakby bodźców zewnętrznych, jak zachowuje się w takim czymś, gdzie ludzie twierdzą, że tu ten dobrostan jest zachowany idealnie. Tam do subskrypcji mojego kanału. Macie jakiekolwiek pytania, coś byście chcieli, ja chętnie zawsze odpowiem. Pamiętajcie, u mnie jest zasada taka, nie ma głupich pytań. Każdy, kto do mnie pisze, staram się odpisywać. Jak nie tego samego dnia, to następnego. Nie jestem też bożyszczem jakiejkolwiek wiedzy, nie będę tutaj robił wykładów o witaminach, o odżywianiu totalnym. Proste rzeczy, najprostsze, o których mało kto wie i też wam nie powiem, tak jak mi zawsze mówili, bo to dla mnie jest w ogóle, to był powód, dla którego zrobiłem ten kanał. Powiem ci, jak będziesz 5 lat hodował, albo daj czosnek i wodę i będzie ok. Tak to też czasami nie działa, zwłaszcza w przypadku szczegółów, bo trzeba po prostu mieć inne podejście do tematu, ale wszystko jest do zrobienia, więc jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to prosiłbym o komentarz na YouTubie najlepiej, żeby to algorytm łapał. No nie oszukujmy się, że ten algorytm też jest mi tutaj potrzebny, żeby on go łapał. Powiem wam w zaufaniu, tylko nikomu nie mówcie. Nawiązałem kontakt z hodowcami London Fancy z Anglii i będziemy sobie coś z nimi działać tutaj. Na pewno pojawią się artykuły w Egzocie, czy na pewno, prawdopodobnie, ponieważ Andy Early wysłał mi już artykuły, które on pisał tam do Beards and Breeding, czy coś takiego, czy Beards and Keeping Beards, do tego czasopisma, tego periodyku od nich. Bardzo fajnie, bez sekretów, bardzo ciekawa odmiana kanarków, warta też głębszej uwagi tutaj. Pewnie znajdą się ludzie, którzy będą chcieli to hodować dla kasy, jak większość rzeczy. Problem w tym, że powtarzalność z nas to jest tylko 15. Nie jest to utrwalone jeszcze, więc nie będzie tak kolorowo. Ode mnie wszystko. Pozdrawiam was serdecznie i życzę wam miłego dnia.